Tego nie może być widać. No wow. Bo to chyba nieprofesjonalne. Chyba, ale to też z drugiej strony widać, że wiesz, przygotowani jesteśmy. Dobra. Ale co? Czekaj, no bo co? Przywitanie. Aha. Zaczynamy. Hej, witajcie na kanale WaterJet Support. Kanale poświęconym hydrostrumieniowej technologii. Dzisiejszy odcinek poświęcamy na rzeczy nieco bardziej techniczne, a mianowicie chcemy opowiedzieć Wam o naszych dwóch głowicach tnących. A dokładnie jakie są różnice, cechy wspólne i zastosowanie. Bardzo często słyszymy pytanie, po co nam tak właściwie dwie głowice i dlaczego zostały one stworzone. Generalnie na świecie przyjęło się, że rzeczy do wszystkiego są tak naprawdę do niczego, a nasze głowice zostały stworzone do specjalnego zadania. Jeżeli jesteście u nas na kanale pierwszy raz, to serdecznie witamy i specjalnie dla Was na samym początku przedstawimy podstawowe zasady działania technologii WaterJet. Zasada działania WaterJeta jest banalnie prosta. Woda z sieci trafia do pompy, która spręża ją do bardzo wysokiego ciśnienia. Nagle rurkami wysokiego ciśnienia woda trafia tutaj do głowicy i pod ciśnienie wsysa garnet, dzięki czemu maszyna może ciąć. A garnet jest to minerał pochodzenia naturalnego, bardzo twardy, wykorzystywany również do produkcji papieru ściernego. No i dzięki tej twardości można ciąć takie materiały jak stal, aluminium, plastik, tak naprawdę każdy materiał. Na początek bierzemy sobie na tapetę głowicę E-Jet. Zacznijmy sobie od tego, że głowica pracuje w zakresie od 0 do 60 stopni. Ukosowanie krawędzi, fazowanie czy wycinanie różnych skomplikowanych elementów 3D nie jest dla niej problemem. W późniejszej fazie rozwoju doszła jeszcze funkcja kompensacji stożka. Co ważne, nasza głowica E-Jet realizuje cięcie pod wybranym kątem. Pozostałe rozwiązania, które są na rynku, sprawiają, że to głowica pochyla się o wybrany kąt, powiedzmy 45 stopni, co nie oznacza, że ten kąt będzie zawarty w naszym wycinanym elemencie. Nasza głowica bierze pod uwagę występowanie tak zwanego efektu stożka, o którym opowiemy Wam zaraz. Ostatnią innowacją wprowadzoną przez firmę Omax jest ta oto głowica, która nazywa się Tiltajet. Została stworzona specjalnie do kompensowania stożka i przyspieszania cięcia w materiale. Jak? Ta głowica pochyla się pod kątem 9 stopni i na przykładzie przyspieszenia cięcia, jeżeli pochylimy strumień do przodu, przyspieszy to nam cięcie, ponieważ ogon, który powstaje podczas cięcia, jest w sumie z przodu. Technicznie na jakiej zasadzie działa kompensacja stożka w tej głowicy? To są dwa serwomotory, na których zainstalowane są dwie przekładnie planetarne. Tutaj mam przykład takiej przekładni. Tak? Są dwa siłowniki. Dzięki temu głowica porusza się bardzo dynamicznie i może wprowadzać korekty, na bieżąco korekty związane z powstawaniem stożka. A czym jest stożek? Porozmawiajmy sobie chwilę o efekcie, który powstaje w procesie standardowego cięcia. Standardowego mam na myśli oczywiście za pomocą strumienia wody i ścierniwa przy nieruchomej głowicy, a mówimy tutaj o powstaniu efektu stożka. Czym jest stożek? Z naszego bogatego kompendium wiedzy wynika, że... Stożek. Jest to odchyłka w wymiarach pomiędzy górną i dolną częścią wyciętego elementu. Najczęściej ta odchyłka wynosi od 0,2 mm do 0,6 mm w większości obrabianych materiałów, oczywiście w zależności od... Stop tego naukowego biadolenia. Skupmy się na esencji. Są trzy główne rodzaje stożków. V, odwrócone V i baryłka. Kiedy one powstają? V powstaje w momencie, kiedy tutaj nasz strumień stara się przebić przez materiał. Tutaj uderza w nas materiał i strumień się rozprasza, wybiera nasz materiał i powstaje stożek.
odwrócone V powstaje w miękkich materiałach, ponieważ strumień bardzo szybko się przebija, tutaj, o tak nasz strumień, i nam tutaj zabiera materiał spod spodu. Trzeci rodzaj stożka, ta baryłka, powstaje w bardzo grubych materiałach. Kiedy strumień wchodzi do środka, wybiera nam materiał ze środka i dopiero wychodzi dołem. Tak? 3 rodzaje stożka, które są niepożądane podczas cięcia. W maszynach linii Optimax mamy do wyboru 2 głowice, Tiltajet bądź Edget. Natomiast w maszynach linii Maxim dostępna jest tylko i wyłącznie głowica Edget. A teraz na sam koniec w ramach ciekawostki chcielibyśmy pokazać Wam, skąd maszyna i oprogramowanie wie, jak duży jest stożek. Jest jeden główny czynnik, który wpływa na wielkość stożka, a jest tym zużycie tuby. Tutaj na ekranie widzicie kształt bazowy, jest to prostokąt, który wytniemy. Następnie zmierzymy dolną i górną krawędź. Wprowadzimy te wszystkie rzeczy do oprogramowania tutaj i oprogramowanie zniweluje ten stożek. To wszystko pokaże nam nasz kamerzysta Bartosz. Zapraszamy, Bartku, pokaż, wytnij i zróbmy to razem. Próbka bazowa wycięta, teraz zmierzymy dolną i górną krawędź, zobaczymy, jakie jest odchylenie. Jedna krawędź mówi nam 20,08. Z drugiej strony mamy 20,34. Wprowadzamy to w oprogramowaniu. Oprogramowanie automatycznie wyliczyło odsunięcie stożka na minus 0,248. A teraz efekt po kalibracji. Górna krawędź. OK. Pięknie. Podobna sytuacja, tylko z naszą drugą głowicą. W dzisiejszym odcinku to już tyle. Mamy nadzieję, że wyczerpująco odpowiedzieliśmy na pytania dotyczące naszych 2 głowic oraz stożka i już nie będziecie się zastanawiać, po co tak właściwie powstały te 2 głowice. Ale jeżeli jakieś pytania Was jeszcze nurtują, czegoś nie dopowiedzieliśmy, to oczywiście sekcja komentarzy jest dla Was. Z tego miejsca chcemy serdecznie podziękować Kamilowi, którego dzisiaj z nami niestety nie ma. Przekazał nam on wszystkie potrzebne informacje, to dzięki niemu tak naprawdę powstał ten materiał, dlatego z całego serca dziękujemy. Dziękujemy. No i to byłoby na tyle. Do zobaczenia kolejnym razem. Nie zapominajcie o łapkach w górę, Subskrypcji. subskrybowaniu i komentowaniu. Poczekaj, powiedzmy jeszcze o tym, że mamy też inne social media. Oczywiście. TikTok, Facebook, Instagram. tak, oczywiście YouTube. Więc wejdźcie, zobaczcie, cała lista jest w opisie filmu. Pa, do zobaczenia. Ciao.